Już. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie na naszym webinarze poświęconym kluczowej kwestii dla każdego przedsiębiorcy e-commerce. Skąd pozyskiwać szybkie środki na rozwój biznesu? Nazywam się Agata Radniecka i jestem ekspertem do spraw marketingu w Przelewy24 i mam przyjemność wraz tutaj z naszą Alicją gościć Państwa w imieniu PragmaGo i Przelewy24. Wraz ze mną, jak już wspomniałam, poprowadzi to spotkanie Alicja Dyrszka z PragmaGo, ekspertka w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań finansowych dla biznesu. Alicjo, witam Cię. Cześć Agata, dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że możemy się spotkać podczas kolejnego webinaru w ramach Pragmatycznej Akademii Biznesu. A że Pragmatyczna Akademia Biznesu to będzie dzisiaj praktycznie, będziemy chciały Państwu przekazać konkretną wiedzę, konkretne informacje o tym, jak finansować biznes, e-commerce, tak aby się on dynamicznie rozwijał, no i żebyście mieli Państwo satysfakcję z prowadzenia sklepu. Jeszcze dopowiem może, że zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie, do aktywności podczas tego spotkania. Pozostawimy sobie kilkanaście minut na koniec, aby odpowiedzieć na te pytania podczas sesji Q&A. Okej, to co, zaczynamy. Przejdźmy do tematu naszego spotkania. Dlaczego uważasz, że finansowanie zewnętrzne jest istotne? I nie wystarczy to, co przedsiębiorca na bieżąco zarabia? W większości przypadków, wbrew pozorom, nie wystarczy. A dlaczego? Postaram się to wyjaśnić, ale zacznijmy od podstaw. Agata, jak na co dzień się spotykasz z opiniami przedsiębiorców? Co jest celem prowadzenia ich działalności? Zarabianie? Zysk? No to tak właśnie najprościej, to co pierwsze przychodzi do głowy, ale właśnie niekoniecznie. I opowiem tutaj na przykładzie firmy z branży meblarskiej. To firma, która na rynku już jest 5 lat, od 3 lat działa w e-commerce, działa prężnie, ma dość stabilne zyski, czyli to, o czym wspomniałaś, nawet dość spore, na poziomie 2 milionów złotych, ale w ostatnim czasie zaczyna się mierzyć z pewnymi wyzwaniami, ponieważ sprzedaje zarówno do konsumentów indywidualnych, jak i do innych firm, czyli w segmencie B2B. Spotyka się z tym, że klienci firmowi chcą długich terminów na fakturach, czyli chcą odraczać płatność. Firma Meble Pro w związku z tym zastanawia się nad wprowadzeniem kredytu kupieckiego, co obciąża dodatkowo, zarówno kosztowo, trzeba założyć kolejny dział, zatrudnić kolejne osoby, aby taki kredyt kupiecki obsłużyć po prostu. A z drugiej strony mamy dostawców, którzy z kolei chcą jak najszybszych płatności, czyli chcą pieniądze za towar, za półprodukty od razu. Dodatkowo rosną koszty prowadzenia działalności, jak Państwo doskonale pewnie wiecie i odczuwacie to. Też w wielu branżach, właśnie między innymi w branży meblarskiej, jest coś takiego jak sezonowość, czyli jeżeli na przykład zbliża się sezon zimowy, niestety, ale firma może odnotować spadek zamówień. Zaczynają się problemy? Zaczynają się problemy. Mimo zysków zaczynają się problemy z brakiem gotówki, czyli z płynnością finansową. A jeżeli nie ma gotówki tu i teraz, no to tak, albo nie opłacimy pracowników, którzy nawet z tego powodu mogą się zwalniać. Jeżeli mam jakieś kredyty, leasingi, spóźnimy się z płatnościami, rosną raty, czy rosną prowizje, koszty mamy dodatkowe. Co więcej, no dostawcy, jeżeli się im spóźniamy z zapłatą, no to tutaj sobie psujemy relacje, ale przede wszystkim też narażamy na to, że po prostu podwyższą nam ceny. No i nie daj Boże zdarzy się coś takiego jak zepsuta maszyna. To już w ogóle wtedy stoimy, tak? Nie mamy środków na naprawę, opóźnienia w produkcji, nawet straty zamówień, no i tutaj już niestety tak zwana równia pochyła. No nie brzmi ciekawie. W ogóle dane rynkowe pokazują, że faktycznie nie jest dobrze. Widzimy, że wszystko, o czym mówiłaś, realnie wpływa na sytuację małych firm,
Koszty mediów dla typowego magazynu e-commerce wzrosły z 15 tysięcy w 2021 roku do ponad 37 tysięcy w 2024 roku. Całkowity wzrost kosztów energii dla branży e-commerce w Polsce w 2024 roku można oszacować na poziomie 10-25%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i przyjętej strategii zakupu energii. Co więcej, wzrost kosztów skłonił około 60% firm do podniesienia cen w 2024 roku. No i na koniec 5% wszystkich firm w Polsce ma problemy finansowe i jest wpisanych do rejestru dłużników BIG Infomonitor. Tak, no myślę, że tak jak wspomniałam, wszyscy Państwo te wzrosty kosztów odczuwacie, zwłaszcza kosztów energii. Jeżeli firmy podnoszą ceny, no to prawdopodobnie Państwa dostawcy też te ceny podnieśli. No i teraz właśnie pytanie i kluczowe będzie pewnie odpowiedź, co zrobić, aby podołać, żeby mieć ten dostęp do gotówki bieżącej. No właśnie, co byś radziła właścicielowi naszej przykładowej firmy meblarskiej? No właśnie, radziłabym poszukanie tych pieniędzy na zewnątrz, ale poszukanie ich w momencie, kiedy jeszcze jest dobrze, a nie w momencie, kiedy już jest sytuacja tak zwana podbramkowa. No i właśnie, i tutaj też z badań rynkowych, również z naszych obserwacji wynika, że niestety, ale większość firm w Polsce jeszcze ma taki konserwatyzm finansowy i obawia się tego finansowania zewnętrznego. Aż 77% przedsiębiorców finansuje się właśnie wyłącznie ze środków własnych, ryzykując, że tych środków po prostu w pewnym momencie zabraknie. A tylko 20% mikro i małych firm cokolwiek unowocześniło w swoim przedsiębiorstwie. A zwłaszcza w e-commerce, bez tych unowocześnień, bez ciągłych inwestycji w nowe narzędzia, no narażamy się na to, że konkurencja po prostu nas wyprzedzi. I co ciekawe, pokażę Państwu teraz wyniki badania, które przeprowadziliśmy w Pragma.go. To było badanie na ponad 20 tysiącach przedsiębiorcach, naszych klientach. Co ciekawe, aż 90% mikrofirm, czyli jednoosobowych działalności gospodarczych, posiadało finansowanie zewnętrzne, ale dotyczące życia prywatnego. Czyli finansowali się w bankach jako konsumenci, biorąc na przykład kredyty hipoteczne, karty kredytowe, więc tutaj jakby nie ma tej bariery psychicznej, żeby takie finansowanie pozyskać w banku. Niestety Wydaje mi się, że przeszkodą są procedury bankowe, wiesz? O wiele łatwiej jest dostać w banku szybką pożyczkę na remont mieszkania niż kredyt na firmę. I od razu na myśl przychodzą mi skomplikowane procedury, konieczność udowodnienia wiarygodności kredytowej, wizyty w placówkach, no i stosy dokumentów. Tak, zgadza się. Jako konsumenci w zasadzie nie mamy tego problemu, bo banki oferują bardzo szybkie finansowanie, wręcz w aplikacjach dostępne po prostu od ręki online, ale jako firma już musimy właśnie, tak jak wspomniałaś, udać się do takiej placówki, udowodnić bardzo dużo. No to wzbudza wątpliwości, jest to też dodatkowy czas. No i właśnie aż 60% tych firm, które badaliśmy, nie posiada i nie posiadało nigdy takich produktów finansowych, bankowych, branych po prostu na firmę, nie jako konsument, tylko jako firma. I tylko 17% mikroprzedsiębiorców korzysta z takich produktów jako właśnie firma. No i dlaczego? To, co wspomniałaś, bardzo trudne procedury w banku, natomiast z drugiej strony też ograniczona oferta bankowa, ponieważ banki głównie skupiają się na produktach konsumenckich, niekoniecznie na właśnie tych skierowanych do mikro, małych przedsiębiorców, z tego względu, że to są trudne produkty, aby uzyskać długoterminowe prowizje na nich, bardziej ryzykowne. Okej, no dobrze, czyli z jednej strony trzeba szukać usług przystosowanych do potrzeb małej firmy, z drugiej, co z obawą przed skomplikowanym procesem, czy istnieje finansowanie, które jest bardziej przyjazne, takie jak to, które bierzemy jako konsument na remont czy na zakup mebli? Tak, dokładnie. Są takie usługi, ale niekoniecznie w bankach. Warto poszukać w instytucjach właśnie niebankowych i często, ale w instytucjach finansowych oczywiście.
I często są to instytucje, które są bardzo mocno wyspecjalizowane właśnie w produktach dla mikro i małych firm, które oferują tylko i wyłącznie tego typu usługi i bardzo dobrze znają potrzeby właśnie tego segmentu. No dobrze, to co to są za usługi, Alicja, i gdzie ich szukać? Tak, przede wszystkim, tak jak wspomniałaś, są to usługi, które odpowiadają temu procesowi, który znamy jako konsument, czyli są to przede wszystkim usługi online, usługi szybkie, wygodne, gdzie nie trzeba właśnie udawać się do żadnej placówki bankowej, nie trzeba w zasadzie nawet z nikim rozmawiać, z żadnym doradcą. Wszystko jest podane po prostu na ekranie komputera czy telefonu. I jedną z takich usług jest finansowanie Pragmago Przelewy24 Finance. To jest bardzo ciekawy produkt, jeden z moich ulubionych, bardzo innowacyjny, z tego względu, że przedsiębiorca otrzymuje finansowanie tam, gdzie prowadzi biznes, czyli w swoim panelu klienta Przelewy24, jeżeli już jest klientem właśnie Przelewy24. Co jest fantastyczne, to że pierwsza oferta finansowania jest widoczna zanim jeszcze ten o nie zawnioskuje. Jak to się dzieje? To się dzieje w ten sposób, że oferta ta jest przedstawiana na podstawie dotychczasowych obrotów przedsiębiorcy w brance Przelewy24. Jest to więc oferta bardzo dostosowana do możliwości przedsiębiorcy. Dzięki temu unikamy ryzyka, że to finansowanie, ten limit finansowania będzie powyżej możliwości tej firmy, czyli na przykład wpadnie później w kłopoty finansowe. I co więcej, bardzo prawdopodobne, że właśnie dokładnie taką kwotę, jaką przedstawiamy, przedsiębiorca pozyska. Co więcej, pozyska ją nawet tego samego dnia lub w kolejny dzień roboczy. Więc jest to finansowanie naprawdę dostępne od ręki. Agata, przedstawisz pewnie nam teraz jeszcze więcej szczegółów tej usługi, bo warto też zobaczyć, jak to właśnie wygląda. Ja jeszcze może dodam, że tutaj to finansowanie jest naprawdę bardzo elastyczne, bo kwoty wahają się pomiędzy 3000 a 200 000 złotych, więc jest to już dość spory zastrzyk gotówki, a decyzja o przyznaniu finansowania jest wydawana w 90 sekund, czyli tutaj naprawdę jest to błyskawiczna sprawa i szybki dostęp do pieniędzy. Tak, i 100% online, czyli odpowiadamy na to pytanie, czy właściwie wychodzimy naprzeciw temu problemowi, stosy dokumentów i wyjście w ogóle z domu. Kto teraz ma czas chodzić po bankach, umawiać się na spotkania? My chcemy teraz szybko, wszystko szybko, bezpiecznie oczywiście, no i wygodnie. Także teraz jak można skorzystać? Już Tobie odpowiadam na pytanie, które mi zadałaś. I kto w ogóle może skorzystać z takiej oferty? Z tej oferty finansowania może skorzystać praktycznie każdy sprzedawca zarejestrowany w systemie Przelewy24, który generuje obroty na swoim koncie w serwisie. I wyróżniamy dwa procesy ubiegania się o finansowanie. Pierwszy, który tutaj widoczny jest na naszym slajdzie. Wchodzimy do panelu Przelewy24 i widoczna jest od razu kwota. Tak, tutaj widzimy 14 800. Co oznacza, że klient, sprzedawca może skorzystać z tej oferty, może skorzystać z oferty finansowania i wystarczy wypełnić, klika w baner, przechodzi do formularza, dane są już uzupełnione, ponieważ weryfikacja firmy danego sprzedawcy odbyła się już podczas rejestracji i decyzja o przyznaniu finansowania otrzymuje, tak już wcześniej wspomniałaś, w 90 sekund i następnie sprzedawca akceptuje, podpisuje umowę za pomocą kodu SMS i tyle. I tak jak wspomniałaś też wcześniej, pieniądze otrzymuje podczas najbliższej sesji bankowej, najpóźniej w ciągu 24 godzin, prawda?
Tak, to zależy właśnie od sesji przelewu w banku, więc może to być właśnie tego samego dnia lub następnego dnia roboczego. I co jest fajne, tutaj jak skorzystać, 3 proste kroki, więc już powiedzmy skorzystaliśmy i co jest, wszystko jest zautomatyzowane, wygodne, proste, wszystko odbywa się w panelu konta Przelewy24. I teraz co ze spłatą? To jest też właściwie dla mnie najfajniejsze i najbardziej korzystne, że Najlepsze nie trzeba zostawiłyśmy na pamiętać. koniec. Jeszcze będzie dobra, okej. Ale na ten moment, przy tym slajdzie, Alicja, co mi się podoba, przy tej pożyczce, przy tym finansowaniu, że nie trzeba pamiętać o terminach spłat. No, ja mam zawsze z tym problem, tak? Muszę sobie przypominać 2, 6, początku dnia miesiąca, czy zeszło mi z konta, czy ja zapłaciłam, jaki to był rachunek. Nie trzeba tutaj pamiętać o spłatach, ani wykonywać żadnych przelewów. Raty są pobierane automatycznie z obrotów w Przelewy24. I teraz, co jest jeszcze fajne, dużo rzeczy fajnych tutaj jest, jeśli zdarzy się gorszy miesiąc, no zdarza się, tak, jesteśmy sprzedawcami, są różne wahania, jest sezonowość, mamy gorszy miesiąc. Co robimy? Dopasowujemy wysokość raty do możliwości klienta. I kolejna rzecz, pozyskane środki można przeznaczyć na zakup produktów lub usług. Sprzedawca sam decyduje, bo to jego biznes, jego decyzje, on sam decyduje, na co wyda te pieniądze. Tak, I ja teraz, myślę, że to jest właśnie, jeszcze zanim przejdziesz dalej, to myślę, że to jest bardzo istotne, ponieważ większość właśnie tych pożyczek czy kredytów, które przedsiębiorcy biorą na firmę w bankach, polegają na tym, że są to finansowania inwestycyjne, gdzie trzeba bardzo skrupulatnie później z bankiem się rozliczyć, na co te pieniądze zostały wydane i ten cel wcześniej określić. No co już tutaj powoduje, że no przy takiej zmienności biznesu, zwłaszcza w e-commerce, no jest to problematyczne, no bo te potrzeby mogą się zmieniać naprawdę z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień, zwłaszcza tak jak wspomniałaś, jeśli chodzi o sezonowość, są różne wydarzenia, była pandemia, czy czas wojny w Ukrainie, tych początków, to były bardzo trudne momenty dla przedsiębiorców i niespodziewane, tego nie dało się przewidzieć, więc takie finansowanie, które pozwala te środki wydawać elastycznie, zgodnie z potrzebą chwili, właśnie spełnia ten cel wsparcia przedsiębiorcy w codziennej działalności. Dokładnie, zgadzam się z Tobą. Przejdziemy teraz do drugiego procesu. Przed chwilą opowiedziałam o tym najszybszym procesie, ale jest jeszcze, mamy taką możliwość opcję, można powiedzieć, możliwość dla nowych klientów Przelewy24, którzy logują się do panelu i nie widzą kwoty, tak? Nie widzą kwoty, którą pokazywałam na poprzednim slajdzie, nie widzi informacji o dostępnym limicie, naprawdę nic straconego, nadal można ubiegać się o finansowanie, choć proces ten, jak widzicie, może być nieco dłuższy. Co należy? Należy kliknąć w baner, który tutaj jest właśnie w panelu bez kwoty finansowania, który przekieruje na stronę poświęconą finansowaniu PragmaGo Przelewy24 Finance i wypełnić tak samo formularz. Tym razem opiekun PragmaGo kontaktuje się z klientem, ze sprzedawcą, aby przeprowadzić weryfikację firmy. I w ciągu 48 godzin klient otrzyma decyzję o przyznaniu finansowania i wysokości limitu. I informacja również o przyznanym limicie pojawi się automatycznie w panelu Przelewy24 i teraz już można, tak jak pokazywałam na poprzednim slajdzie, złożyć wniosek o pożyczkę w ramach przyznanego limitu zgodnie z tym, jak opisałam powyżej, chciałam powiedzieć na poprzednim slajdzie, czyli szybko, decyzja w 90 sekund, umowa podpisana i zatwierdzona kodem SMS, pieniądze lądują na rachunku, który był uzupełniony czy przedstawiony podczas wypełniania formularza w ciągu 24 godzin, a tak naprawdę przy najbliższej sesji bankowej. No. Tak, i to właśnie, że te środki są dostępne natychmiast, czyli no pewnie wielokrotnie macie Państwo taką sytuację,
No właśnie, znowu powtórzę, zwłaszcza w e-commerce to się zdarza, gdzie na przykład widzicie, że towar, który Wam się dobrze sprzedaje, jest w promocji, ale do wyczerpania zapasów, albo promocja trwa kilka godzin, bo teraz to również się to zdarza. Fajnie pozyskać te środki, zatowarować się, kupić cenę, budować marżę, bo ten towar Wam się sprzeda i możecie go już sprzedawać. To też jest różnica między tego typu finansowaniem a leasingiem, że możecie tym towarem dysponować dowolnie, czyli następnego dnia po zakupie możecie go już odsprzedać i właśnie budować marżę, więcej zarabiać. Co więcej, możecie opłacić te pensje, jeżeli właśnie macie chwilowy brak gotówki. Istotne, ZUS, podatki, czyli te wszystkie obciążenia, które nie poczekają. Tutaj nie ma zmiłuj się, musicie zapłacić w terminie, bo inaczej znowu idziecie w koszty, a nawet to, co się często zdarza, zajęcie komornicze konta, które blokuje absolutnie możliwość prowadzenia dalej biznesu. Tego możecie właśnie uniknąć, pozyskując te środki na zewnątrz bardzo szybko. Koszty, rachunki, opłaty, ale też inwestycje, też pieniądze stricte na rozwój, na nowe oprogramowanie, nowe narzędzia, wyposażenie biura, promocje, marketing. To wszystko, co jest związane z Waszą działalnością, możecie tutaj z tymi środkami i nie musicie się nikomu tłumaczyć z tego celu i przeznaczenia. Podsumowując, korzystanie z zewnętrznego finansowania umożliwia firmom, Wam, właściwie nasi sprzedawcy, szybsze wdrażanie planów rozwojowych, takich jak inwestycje w nowe technologie, będę się powtarzać, znowu ekspansja na nowe rynki czy zwiększenie mocy produkcyjnych. Tak, o tym nie wspomniałyśmy. I dzięki zewnętrznemu finansowaniu firmy mogą szybciej reagować na zmiany rynkowe i wykorzystywać pojawiające się szanse, nie martwiąc się o zatory płatnicze. I umożliwia to terminowe regulowanie zobowiązań, dywersyfikację źródeł finansowania, a w efekcie szybszy i stabilniejszy wzrost przedsiębiorstwa, czego sobie wszyscy oczywiście życzymy. No tak, bo oprócz tego celu, którym jest zysk, a jeszcze ważniejszym celu, którym jest utrzymanie płynności finansowej i właśnie dostępu do tych bieżących środków, to myślę, że nadrzędnym celem jest to, aby prowadzenie biznesu sprawiało satysfakcję i umożliwiało po prostu spokojne, fajne życie, bo o to chodzi w biznesie głównie. Więc nie tylko te czynniki finansowe, nie tylko liczby, ale na końcu jest to, żebyśmy po prostu mogli ten biznes prowadzić ze spokojną głową i z satysfakcją. I cel nie tylko biznesowy, ale chyba życiowy, Alicja, co? No chyba tak, dokładnie. Myślę, że każda osoba, która zakłada biznes, ma taki specyficzny rys charakteru, gdzie właśnie ta satysfakcja jest bardzo istotna z tego, co się robi. I ja bym też chciała, żebyście Państwo pamiętali, czy wyszli z tego webinaru też z takim przeświadczeniem, że to finansowanie zewnętrzne może działać na zasadzie takiego wsparcia codziennego, że to nie jest właśnie zastrzyk gotówki w momencie, jak już jest źle, jak już jesteśmy pod wodą, bo wtedy już często może być za późno, wtedy już często tego finansowania możecie po prostu nie uzyskać ze względu na złą kondycję i sytuację firmy. Warto o tym pamiętać w momencie, kiedy jest dobrze i kiedy jest stabilnie i dbać o ten dostęp do środków właśnie na co dzień. Co jeszcze istotne, no właśnie, jest to taki silnik napędzający. Tak jak Państwo korzystacie z różnych narzędzi, nie wiem, z programu do fakturowania, z różnych narzędzi SEO, SEM, tak finansowanie może być właśnie traktowane jako jedno z tych narzędzi w codziennej działalności, w codziennym prowadzeniu biznesu. Dzięki, Alicja. To co, przechodzimy do sesji najciekawszej już, najfajniejszej. Co tam zostawiłaś nam na koniec? No tak, myślę, że teraz czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Także bardzo dziękujemy za uwagę i zachęcamy jeszcze raz, żeby pytania zadawać na czacie. My za chwilę je wyświetlimy na tablicy i będziemy odpowiadać.
Dzięki, Agata, serdecznie za współudział. Dzięki Alicja za zaproszenie do tego webinaru i co? Słuchamy, czytamy i odpowiadamy. Tak jest. Mamy jeszcze dużo czasu, także serdecznie Państwa zachęcamy.